to nie jest takie zwykłe przeniesienie gry, która okazała się wcześniej na PC i teraz jest na wyłączność na PS4, tylko jest to gra zrobiona praktycznie od nowa. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad Ethanem, chcieliśmy koniecznie to zrobić na najnowszym silniku Unreal'a, czyli Unreal Engine 4 w wersji 4, ale kiedy zaczynaliśmy go, on był jeszcze w powijakach strasznych, to jeszcze była taka bardzo brudna wersja. Musieliśmy więc zrobić grę na PC na poprzedniej wersji silnika. Tymczasem na PS 4, w momencie kiedy rozpoczęliśmy pracę, już Unreal Engine 4 był dojrzałym silnikiem, no to wyrzuciliśmy wszystko, co mieliśmy, oczywiście za wyjątkiem asetów graficznych. Wszystko, cały kod gry napisaliśmy od nowa, całą logikę gry napisaliśmy od nowa. I konsekwencją tego jest, że system save'ów, który był, ja go nazywam kontrowersyjnym, gracze go nazywali słabym. W wersji PC jest teraz porządny i dokładnie taki, jaki powinien być, czyli gra zapisuje stan całego świata i odtwarzamy stan całego świata. Jest to praktycznie niewidoczny system dla gracza, ale dobrze działający. Na PC nie wiedzieliśmy, ile gracz będzie miał RAMu, więc w przypadku PS4 no wiemy dokładnie, ile mamy pamięci do dyspozycji, a że jest jej dużo, no to wypchaliśmy to teksturami, danymi graficznymi po korek, dzięki czemu gra jest płynna. Jest to otwarty świat, ale możemy sobie zajść od początku do końca bez żadnych sensacji typu spowolnienie gry czy jakieś popujące tekstury. Troszeczkę zmodyfikowaliśmy też gameplay, zwłaszcza pod koniec. Historia się nie zmieniła, to jest nadal ta sama historia, to jest nadal ta sama gra, ale gra się po prostu trochę lepiej. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Ethan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Typowy niedzielny gracz sobie, myślę, w Ethanie bardzo dobrze poradzi, natomiast nie jestem pewien, czy doceni, to jest takie słowo, którego użyję, chociaż być może sugeruje zbytnie zakochanie się w sobie, jeśli chodzi o opowiadanie o tej grze, ale nie wiem, czy niedzielny gracz doceni konstrukcję gry, bo ona jest trochę inna od przygodówek w sumie, czy gier eksploracyjnych, z którymi mamy do czynienia często. W ogóle nie prowadzi gracza za rękę. Ja myślę, że niedzielny gracz prędzej czy później da sobie radę, a niedzielni gracze też nie mają żadnych oporów przed tym, żeby zapytać kolegi, czy zajrzeć na internet, jak sobie poradzić dalej. To tylko hardkorowcy muszą wszystko skończyć sami. W świecie gry są pewne rozwiązania, których wcześniej nie było i trzeba, jak z nimi sobie radzić, trzeba sobie samemu odkryć. My nie tłumaczymy tego świata, nie ukazują się jakieś zewnętrzne informacje, zrób to. Bardzo dużo zostaje w wyobraźni gracza, jeśli chodzi o interpretację zasad świata czy fabuły. Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. My nawet postanowiliśmy rozpocząć grę takim napisem: ta gra nie prowadzi cię za rękę. I to jest dość brutalny komunikat i zastanawialiśmy się, czy zostawić taki brutalny komunikat, ale zostawiliśmy go dlatego, że on od razu wprowadza gracza w pewien nastrój, wie, że nie może liczyć na grę, musi liczyć na samego siebie bądź samą siebie. I jest pewien paradoks w tym, jak robiliśmy Ethana Cartera, bo najpierw użyliśmy technologii zwanej fotogrametrią. 1:1 przenieśliśmy obiekty z prawdziwego życia do gry. W małym stopniu ta metoda była wykorzystywana wcześniej w grach, ale nigdy na taką skalę, jak my to zrobiliśmy. Bierzemy sobie taką poduszkę, jaka tu jest za mną, obfotografowujemy 40 razy, wrzucamy do specjalnego programu, on się męczy przez pół dnia, potem wypluwa taki gotowy do użycia obiekt. Rezultaty były szokujące, ale kiedy wsadziliśmy to wszystko do gry, okazało się, że świat jest nieco pozbawiony magii. Ulica w mieście, w środku słonecznego dnia, no jak ktoś jest zakochany, to może jest dla niego magiczne, ale jak idzie zmęczony rano do pracy, to niekoniecznie. I nam wyszedł trochę efekt zmęczony do pracy. To wyglądało super, natomiast nie było w tym tej takiej filmowej magii. Ja wiem, że to gra, ale używam tego określenia, bo ta sama ulica, miejska, o której wspomniałem wcześniej, może w filmie być pokazana jako pseudomagiczna, czyli już jest wieczór warszawski, trochę rozmyte światła i to wszystko nagle zaczyna nabierać klimatu. W tym momencie zorientowaliśmy się, że musimy w takim razie teraz trochę tej rzeczywistości odjąć. Nasi graficy przysiedli, męczyli się sporo, żeby to nadal wyglądało przekonywująco, żeby gracz czuł, że jest w tym świecie, ale żeby gdzieś tam była taka kropelka surrealizmu w tym wszystkim. Mamy plany co po Ethanie. Wstępne mentalne prace jeszcze się rozpoczęły, ani linijka kodu jeszcze nie powstała, ale parę asetów graficznych już tak.
Wydaje się, że wiemy, co chcemy zrobić. To są bardzo ogólne zarysy, bo nie ma sensu robić szczegółowych. Każdy deweloper świata, który zaczyna od szczegółowego, grubego dokumentu, to wie doskonale, że jest to praca w błoto, bo już po 3 miesiącach połowa tego dokumentu jest nieważna. Także mamy bardzo takie ogólne zręby, ale będziemy jeszcze, szczerze mówiąc, zajęci przy Ithanie trochę, bo oczywiście chcemy zobaczyć, jak to na PlayStation 4 idzie, a później będziemy jeszcze kombinować z wirtualną rzeczywistością. To być może będzie wymagało zrobienie jeszcze jednego Ithana, bo chyba nie da rady go tak przenieść 1 do 1, że tam odpalamy i już jest wirtualna rzeczywistość, tylko to będzie musiała być inna gra opowiadająca tę samą historię. Ja sam na PS-ie 4 mam taką jedną grę, którą celebruję jak list od ukochanej, czyli nie gram w nią. Jak ten list odbieram, ale jeszcze nie czytam, tylko się nim napawam. Tak samo z tą grą, mam to pudełko, ale czekam najpierw walczę myślami, oswajam się z tą grą i któregoś dnia przystąpię i chodzi oczywiście o Bloodborne'a, bo odbiłem się jak od ściany od Dark Soulsów kilka lat temu i boję się, że stanie się to samo z Bloodborne'em, ale jednocześnie gra chyba wszystkim graczom wjeżdża na ambicje i od razu, zanim ją jeszcze odpaliłem, wjechała na ambicje. Więc postanowiłem, że tym razem się zawezmę i skończę, przynajmniej pogram te solidne 20-30 godzin. No ale tak odsuwam to trochę w czasie. Ale odsuwam, jak mówię, odsuwam to z afekcją. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że tak się napawam tym momentem, kiedy w końcu założę te zbroje i ruszę w mrok. Gry epizodyczne to jest super ciekawe zjawisko. Problem z grami epizodycznymi dla mnie jest taki, że bardzo łatwo jest poślizgnąć się na drugim, trzecim odcinku. Często deweloperzy czekają z nowym epizodem na reakcję graczy na poprzedni epizod, żeby móc zmodyfikować rzeczy, ale zmodyfikowanie tych rzeczy i fabuły w grze nie jest tak samo szybkie jak zmodyfikowanie w serialu. W serialu to tam szybko przerobimy scenariusz i troszkę to inaczej będzie wyglądało, a natomiast w grze to są poważne przeróbki. Stąd też takie opóźnienia pomiędzy odcinkami różnych epizodycznych gier. Jeden rekordowy, to było chyba 6 miesięcy opóźnienia. No i wtedy trochę epizodyczność zaczyna tracić sens. Także ja osobiście w tej chwili jakkolwiek uwielbiam absolutnie gry Telltale'a i wszystkie gry epizodyczne, to czekam po prostu, aż cały sezon się skończy i przystępuję do grania dopiero, bo idea taka, że zagram i następna część będzie za 2 miesiące, czyli już jak zapomnę, kto się jak nazywał i jak się gra w tę grę, to mi mało odpowiada. Także idea epizodycznej gier jest świetna, są problemy jeszcze z wykonaniem, ale ja mam nadzieję, że inni deweloperzy będą kontynuować tę drogę. Powiedziałeś, że nagrywając tak zwane placeholdery, nakładałeś na mikrofon damskie majtki, ale nie chcesz wydawać się w szczegóły, a ja nie byłabym sobą, jakbym o te szczegóły nie zapytała. To była bardzo prosta historia. Otóż mikrofon, którego używałem, a kupowałem 3 różne mikrofony, one wszystkie były tanie, więc nic dziwnego, że efekt był bardzo słaby, jakość dźwięku była bardzo słaba. No ale one robiły te takie trzaski, w skrócie rzecz biorąc, kiedy nagrywałem. I pamiętam ze starych filmów, że były takie mikrofony, na których taka była jakby pończocha rozpięta. Pomyślałem sobie, że coś w tym jest, w związku z czym sięgnąłem do szuflady małżonki, wyciągnąłem majtki, albo były gdzieś na wierzchu w związku z tym, że były wyprane. W każdym razie pomyślałem, że materiał chyba dobry, całkiem jest to sensowne, więc nałożyłem te majtki czarne na ten mikrofon i pomogło. Co prawda z perspektywy czasu zastanawiam się, dlaczego nie wziąłem na przykład swojej skarpetki, ale Myślę, że o wiele przyjemniej jednak popatrzeć sobie na... Dokładnie, pomyślałem sobie, że zamiast z twarzą w skarpetce wolę być jednak z twarzą w kobiecych majtkach, natomiast to ostatecznie okazało się kompletnie inicjatywą bez sensu, dlatego że męczyłem się z tymi mikrofonami i z tymi majtkami i z całym tym bajzlem. Rezultat i tak był nędzny i okazało się, że mam jakieś 100 razy lepszy mikrofon w swoim telefonie. I my wszyscy mamy w tej chwili całkiem niezłe mikrofony w naszych telefonach, więc jak się nagrałem na telefonie, okazało się, że dźwięk jest czyściutki i dużo fajniejszy i bez żadnych trzasków. Także było zabawne, ale bardzo nieefektywne. You've all gone crazy. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? Get off of him!
He's your brother! Get off of him! Where's Ethan, goddammit? Talk to me! We all have to die. Even you. Even me.